Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Manchester United pokonuje na Old Trafford Newcastle 1-0 w meczu troszkę dziwnym, w meczu, w którym zagraliśmy po raz kolejny dwie różne połowy, w meczu, w którym wydawało się, że Amorim zaczyna sabotować swoją własną drużynę, a skończyło się mimo wszystko wygraną. No to co, 3-2-1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, mecz trochę dziwny. Przede wszystkim zaskakujące było rozpoczęcie tego meczu i nasze wyjściowe ustawienie. Wychodzimy ustawieniem 4-2-3-1. Tym, o które tak długo, naprawdę długo zabiegałem i bardzo wiele razy mówiłem na swoim kanale o tym, że takiego ustawienia właśnie powinniśmy spróbować. Żeby oczywiście we wczorajszym meczu zagrał tam na tej pozycji Mason Mount wyjściowej 11, ale mi chodziło konkretnie o to, żeby Bruno grywał na tej pozycji, na której grał Mason Mount. No i cóż, ta pierwsza połowa naprawdę duże zaskoczenie. Przede wszystkim nasz Dorgu, który wyszedł po prawej stronie i to nie obrony, a raczej takiego właściwie bardziej skrzydła, tak, jako skrzydłowy wyszedł. Wygląda to już całkiem nieźle. Wygląda tam, bym powiedział, wręcz jakby był do tej pozycji stworzony. Do tego ubezpieczał i pomagał Dalotowi. No gościu tam wciąż nie do końca dowozi w tej obronie, no i potrzebuje wsparcia. No i miał to wsparcie właśnie od Dorgu. Naprawdę dobry mecz tego zawodnika i przede wszystkim fantastyczna bramka, naprawdę. To jak on się tej bramki złożył, to nie było proste. Ta piłka gdzieś, wiecie, górna leciała, on do tej piłki nabiegał, tam gdzieś bokiem na nią nabiegał. Wiecie, no uderzenie czyściocha taka wpadła, jeszcze tam po rękawicy bramkarza. No i mamy bramkę, tak? Cóż, wydawało się, że no nic prostszego jak kontynuować naszą grę w drugiej połowie. Natomiast tu już mamy problem, bo człowiek szklanka, który dobrze wyglądał w pierwszej połowie i w pozostałych meczach poprzednich, czyli Mason Mount, łapie kontuzję. Amorim twierdzi, że coś go tam zakłuło, niby chciał grać, ale chcieli dmuchać na zimne i pozostawili go w szatni, krótko mówiąc. W jego miejsce wszedł Fletcher. To było dość uzasadnione i pocieszające, że młody zawodnik dostaje szansę. No i cóż, słyszałem różne opinie już, bo to dzisiaj nagrywam na drugi dzień, tak, jest godzina mocno popołudniowa. Czytałem różne opinie, że nie widać gościa było, no był, ale gdzie on był tam, co tego. Ludzie, spokojnie, to jest młody zawodnik, po pierwsze. Po drugie, nie pękał na robocie, nie popełnił żadnych błędów w grze. Po trzecie, rozegrał całe 45 minut, plus czas doliczony 7 minut i nie straciliśmy w tym czasie bramki. Gdzie poprzednio z innymi zawodnikami podstawowego składu traciliśmy te bramki. Tutaj te bramki nie straciliśmy. Ja nie chcę mówić, że coś tak stało dlatego, bo grał Fletcher, ale między innymi on też był częścią tego zespołu, który tej bramki nie stracił. Natomiast mówię, no druga połowa od momentu, powiedzmy sobie szczerze, zejścia Casemiro zaczęła wyglądać słabiej. Straciliśmy całkowicie kontrolę. Przy piłce w dużej mierze jednak był Newcastle. Zmiana niezrozumiała przez Amorima. Sam Casemiro był w szoku, że w ogóle schodzi z boiska. Jeśli on był w szoku, no tym bardziej my, kibice, byliśmy w szoku, co to się dzieje. Nie wyglądał na zmęczonego. Grał też naprawdę dobre zawody. Dobrze wyglądał również w obronie, nie tylko w tworzeniu sytuacji. Natomiast Amorim po meczu stwierdził, że on czuł, że Casemiro może mieć problemy z biegiem meczu i go ściągnął. No ale ludzie, to czuł, to ja trochę tego nie rozumiem. No bo wiecie, ściąga zawodnika, jak on już daje znać swoim ciałem, czy ogólnie sam daje znać, że potrzebuje zmiany, że nie ma siły biegać, nie nadąża i tak dalej. W tym momencie, w którym schodził, on jeszcze wyglądał dobrze. I gdzieś tego nie rozumiem. No po co tak szybko ryzykować? Mówię, bo po tym zejściu nasza gra totalnie siadła i totalnie straciliśmy środek pola.
Ogólnie kontrolę nad piłką straciliśmy. Później kolejne zmiany. Zirkse, no ten chłop nie dojechał. To jest jedyny chłop, który nie dojechał, który się nie obronił po wejściu na boisko, bo mówię, Fleischer się obronił. Dwóch młodych. Młody Fredriksson i zapomniany, zakurzony Malasia, no jakoś się obronili. Co prawda to już była końcówka meczu, tak, ale te 10 minut grali i bramki w tym czasie nie straciliśmy. Natomiast Zirkse, nie wiem co on jadł przez te święta, ale był taki ociążały, taki jakiś mało energiczny, nie wiem, może on jest myślami już przy jakimś transferze do Włoch, do ciepłych Włoch słonecznych, nie wiem. Natomiast na pewno ja nie widziałem u niego zaangażowania w tym wczorajszym meczu. I ja uważam, że jeśli ktoś go chce kupić, droga wolna, bierzcie go, niech idzie stąd. Niech stąd idzie, naprawdę. Jeśli on ma tak wyglądać, jak wyglądał we wczorajszym meczu, niech idzie, niech nie zabiera miejsca innym zawodnikom. Zamiast jego wolę widzieć kogoś młodego na murawie. Wolę, żeby Amorim wpuścił kogoś młodego, niż mam jego oglądać. Natomiast mówię, ta druga połowa, ta zmiana, Casemiro. Później w końcówce schodzi nasz kapitan w tym meczu, czyli Martinez, zawodnik, który naprawdę zagrał kawał dobrego meczu. Ja sobie myślę, co się dzieje? Do cholery co się dzieje? To jest jakiś sabotaż, to musi być jakiś sabotaż. On chce grać na zwolnienie. On chce, żeby Newcastle wyrównało. Mówię, no jawnie tego chce, no bo przecież ściąga, wiecie, no i ściągnął Martineza i ściągnął w tym samym czasie Shaw'a, a wpuszcza zupełnie nieogranych zawodników. Natomiast koniec końców ta decyzja się obroniła, bo nie straciliśmy bramki i no nie wiem, ciężko powiedzieć, co w głowie miał Amorim, robiąc te zmiany. Natomiast mówię, koniec końców ta decyzja się obroniła i teraz pytanie, no takie trochę, sarkastyczne może to wszystko, ale czy to było po prostu to, że on miał nosa i ta zmiana, czuł, że tak będzie to wszystko, że to się wszystko tak uda i tych młodych ściągnął, zaryzykował po prostu, pokazał, że ma jaja i zaryzykował młodymi, czy to była, zaznaczam sarkastycznie, akcja sabotażowa Amorima i po prostu sabotaż mu się nie udał. Sabotaż poszedł w łeb i mu się nie udał, zawodnicy mu się postawili i zagrali dobrze. Nie wiem. W każdym razie koniec końców dowieźliśmy 1-0 do końca. No mamy remis. I mówię, niestety, w drugiej połowie troszkę Amorim za dużo namieszał. Za dużo, już tutaj nie mówię o zmianie, ale na to ustawienie, bo Dorgu wrócił na lewą stronę i na tej lewej starał się dalej szarpać, ale nie był tak groźny jak po prawej stronie. Bo tej lewej to było gołe okiem widać, że już nie jest tak groźny. Bo ta prawa strona bardziej mu pasowała. I nie wiem, może tego powinniśmy się jednak trzymać. Powinniśmy się trzymać tego ustawienia z pierwszej połowy 4-2-3-1 i póki ci zawodnicy są na Pucharze Narodów Afryki, którzy są, może grajmy tak, jak było nasze wyjściowe ustawienie, bo ta pierwsza połowa naprawdę była dobra i kontrolowaliśmy grę i mieliśmy ataki i nie pozwalaliśmy na za wiele drużynie Newcastle. Natomiast teraz zostawiłem sobie wisienkę na torcie, jeśli chodzi o to spotkanie z Newcastle. Eindhoven. No dla mnie top we wczorajszym meczu. Top, patrząc na to, w jakim jest wieku. A jak mądrze, jak dojrzale grał. Mówię, razem z Martinezem naprawdę stanowili solidny duet środkowych obrońców. Dwóch środkowych obrońców solidnych. To naprawdę wyglądało bardzo dobrze i to się naprawdę chciało oglądać. To, jaki zacięty jest Martinez, jak nie odpuszcza, to jak Heaven, jakim spokojem piłkę przyjmuje, odwraca się, z jaką gracją ją wyprowadza i próbuje zagrać do kolegów. Nie boi się trudnych zagrań. Naprawdę wyglądało. Man of the match został Eindhoven. Chociaż ja bym tą nagrodę w sumie po wczorajszym meczu podzielił między Heavenem, Martinezem, Dorgu, no i naszym bramkarzem Lamensem. Pokazał wczoraj, jest pewnym punktem, tak, przede wszystkim nie boi się wychodzić, jak to się mówi, ze swojej bramki i ma pewny chwyt,
Coś tam mu się zdarzyło, że się gdzieś minął, ale tam był faulowany, tam było coś. Ogólnie rzecz biorąc, on daje pewność obrońcom United. Widać też, że oni czują się pewnie przy nim. Na pewno nie czują się tak jak z Onaną, który no, różne tam ekscesy miał, jeśli chodzi o jego grę. Natomiast tutaj naprawdę to nieźle wyglądało. Ja się przyznaję, spodziewałem się, że jednak Martinez wyjdzie jako defensywny pomocnik obok Casemiro. Natomiast tam był Ugarte, który o dziwo też nieźle wczoraj zagrał. Nie wiem, jak to jest, czy oni sobie te mecze wybierają i mają lepszy, gorszy dzień, czy jak, czy może, nie wiem, coś specjalnego zjedli na święta, ale mówię, ta pierwsza połowa wyglądała całkiem nieźle. Natomiast druga, dużo bardziej mizerniejsza i mówię, myślałem, sabotaż, nie sabotaż jakiś, co tu się dzieje, ale no koniec końców zawodnicy na boisku się obronili. I no mówię, nie wiem, co tam w głowie miał Amorim, stosując takie manewry. Natomiast powtórzę to jeszcze raz, koniec końców to się obroniło i nie straciliśmy bramki. Cóż, co jeszcze można powiedzieć o tym meczu? Ja na pewno bym nie ściągał Šeško. Ja bym go zostawił. Nie było potrzeby go ściągać. Mówię, ten Zirkse, ale naprawdę to kompletnie nic nie wniósł na to boisko i dla mnie on tam jest w tej drużynie w tym momencie zbędny, niepotrzebny, bo on wiele nie wnosi. On ani asyst nie ma, ani bramek. Ostatnia bramka tam z Crystal Palace, ale to po jakim czasie strzelona pierwsza bramka? On nic tej drużyny nie wnosi. No nie, jeśli ktoś go chce kupić, jeśli ktoś da za niego 40 milionów, dajmy na to, sprzedajmy go. Sprzedajmy go i tyle. Kupmy w jego miejsce kogoś innego. Przede wszystkim skupmy się, skoncentrujmy na jakimś środkowym pomocniku. To po pierwsze. A po drugie, no może z czasem, może przydałoby się postarać o jakiegoś konkurenta dla Šeško w ataku. Tak, nie możemy ciągnąć tych rozgrywek na jednym napastniku. Szczególnie jeśli chcemy się liczyć w walce o Ligę Mistrzów. A jeśli to byśmy, dajmy na to Ligę Mistrzów, jak to się mówi, no nie Ligę Mistrzów, ale grę w Lidze Mistrzów zdobyli, czyli tam te top 4, no to trzeba mieć wzmocnienia, tak? No trzeba mieć wzmocnienia i trzeba jakoś funkcjonować, bo nasz skład obecnie jest mocno średni, patrząc na tych zawodników, którzy wyjechali na Puchar Narodów Afryki, jest mocno średni. No wczoraj daliśmy radę po zmianie ustawienia. Przypomnijmy, to nie było ustawienie 3-4-3, czy tam 3-4-2-1, tylko no, było to ustawienie 4-2-3-1 i to naprawdę zdało egzamin i ja bym raczej takiego ustawienia oczekiwał w następnym meczu z Wilkami, tak? Takiego oczekiwał, bo to zdało egzamin. Tylko, że no wtedy, no nie wiem, no to Amorim będzie musiał się przyznać, że no niepotrzebnie przez ten rok czasu tłukł te zagrania z trójką obrońców i wahadłowymi. No ale sami przyznajcie, naprawdę ta pierwsza połowa z Newcastle nieźle wyglądała. I ten Dorgu tam świetnie wyglądał, i Mount, i nawet Kunia tam nieźle wyglądał. Pozostaje tylko jedna kwestia. Wciąż ta sama, wciąż to, co mówiłem w poprzednim filmie, i jeszcze we wcześniejszych kiedyś. Dalej, ale to dalej, no nie robimy wrzutek na Šeško, na gościa, który najlepiej gra głową w naszej drużynie. Jak ogólnie nie ma najlepszego wyskoku w tej lidze. No, ludzie, no musimy to wykorzystać. Ludzie złoci, musimy to wykorzystać. No ludzie, skoro mamy takiego gościa, dlaczego mu tego nie robimy, jak to się mówi? Dlaczego mu nie zagrywamy tych piłek? Dlaczego nie robimy tych wrzutek? No, stwarzajmy chłopakowi możliwości jakieś, tak? Zdobycia bramki, jakieś szanse. No cóż, no nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale no troszkę tego brakuje, takich wrzutek. Nie wiem, czy to są założenia przedmeczowe Amorima, czy jak. No ale wiecie, czasem są założeniami, a później mecz się układa inaczej, tak? I trzeba na boisku kombinować, trzeba podjąć jakąś decyzję i zacząć grać coś innego, jeśli coś się nie układa. No cóż, koniec końców trzeba się cieszyć, tak mówię, no koniec końców te dziwne perypetie w drugiej połowie zdały egzamin, wypaliły, przynajmniej jeśli chodzi o mecz z Newcastle. I mówię, nie straciliśmy bramki, zagraliśmy na 0, mamy 3 punkty w meczu niełatwym z Newcastle, u siebie. A pamiętajmy, u siebie nam się ostatnio niełatwo gra, wręcz bym powiedział, trudno się gra.
Bo to same remisy, tak? Jeszcze porażka z Evertonem, który grał w osłabieniu. To wszystko graliśmy u siebie i nam to nie leżało. Na szczęście, no, w końcu się przełamaliśmy i wygraliśmy. Przepchnęliśmy go kolanem, nie wiem, kostką, kolanem, czymkolwiek ten mecz, ale przepchnęliśmy i zdobyliśmy 3 punkty, bo tu nie będzie nikt pamiętał za tydzień, za 2, że było takie, a nie inne jakieś tam postawienie Amorima, tak nie inaczej, ktoś tam kopnął, zagrał piłkę, a będzie się liczyło to, że zdobyliśmy 3 punkty. To będzie zapisane w tabeli. A, jeszcze na koniec. No to, co Kuzyn wyprawił z tym zagraniem piłki, no dostał no, wisienkę na torcie, tak? Dostał, można powiedzieć, to zagranie. Jak on to huknął w te trybuny, jak to poszło tam w te gołębie. Ludzie. Nikogo przed nim nie było. Pytam się, w który róg i strzelam na bramkę. Jest 2-0, mam spokojny mecz. Jak on to huknął. Ludzie. Kuzyn. Aj, no widzicie. Cóż, no ja liczę, że z Wilkami wygramy i to będzie druga wygrana z rzędu. Później mamy, co tam mamy później? Burnley, tak, o ile się nie mylę. Co tam jeszcze jest? Leeds chyba, tak? No także to już jest coś. Później chyba Brighton. Ale to chyba w pucharze, tak? Puchar FA. W każdym bądź razie, no, jest szansa trochę tych punktów nadrobić i no ja oczekuję, że no, gdzieś to ich wszystko poniesie, tak? Ta wygrana i jakoś damy radę, tak? Mamy kolejny mecz u siebie, z Wilkami, z latarnią tej ligi, Premier League. No musimy wygrać, nie ma siły, my musimy z nimi wygrać. Mount? Nie wiem, czy zaryzykuje i wyjdzie Mountem. Ja bym nie ryzykował wychodząc z Mountem, nawet jeśli go coś tam zakuło lekko i będzie ok. Niech zacznie na ławce, niech wyjdzie Fletcher. Na przykład, czy ktoś tam inny. Czy Lacey, niech ktokolwiek inny wyjdzie. To mówię, Wilki są w takiej sytuacji, w takim dołku, a my gramy u siebie, że powinniśmy od początku być jakimś młodym zawodnikiem, a nawet 2. Mówię, na koniec jeszcze raz podkreślę, no dla mnie naprawdę Heaven no, robi gigantyczne postępy z meczu na mecz, coraz więcej pewności siebie. Mówię, w tamtym sezonie wyglądał nieźle, później nie grał u Amorima i to było widać później, jak on zaczął wchodzić, że braku pewności siebie, jest dużo nerwowej gry. Natomiast z meczu na mecz England zaczął grać więcej, tym więcej pewności siebie, tym więcej pewnych podań, tym więcej ryzykownej, ale skutecznej gry. I tego się trzymajmy, bujujmy tego młodego chłopaka, bo to może być naprawdę obrońca na lata, to może tworzyć naprawdę niezły duet czy trio, zależy jak będziemy grać z De Lichtem i z kimś tam jeszcze. Czy tylko z De Lichtem. Nie wiem, może z Martinezem. W każdym bądź razie jest dobrze i panie Amorim, proszę tego nie zepsuć, proszę tego chłopaka nie zepsuć. Proszę mu nie odbierać pewności siebie i nie karać go tak jak kara szalonego Joro. Bo ewidentnie po tym, co się wydarzyło, jak zaczął mu mniej ufać, on zaczął tracić pewność siebie. Nie róbmy tak, bo Leno Joro jest kolejnym młodym zawodnikiem, który jest kolejnym wielkim talentem i po prostu on potrzebuje, że tak powiem, zaufania, tak? No potrzebuje zaufania. No miejmy nadzieję, że tak będzie, miejmy nadzieję, że będziemy mieli naprawdę zgranych obrońców i takich, którzy będą się rozumieć bez słów. Tak jak było z Vidicem i Rio Ferdinandem. No to była para stoperów nie do zdarcia i rozumieli się bez słów. No i ja oczekuję, że taką parę stoperów zbuduje nam Ruben Amorim. To tak ku zakończeniu tego filmu. No i cóż, nie będziemy tu więcej przedłużać, więc jeśli wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie. A podobają wam się moje filmy, podoba wam się to, co robię, moja praca, filmy pomeczowe, filmy niepomeczowe, różne inne tematyczne o Manchesterze. No i cóż, komentujcie, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Napiszcie, co wy uważacie, jak wy uważacie, czy te ustawienie 4-2-3-1 zdało egzamin w pierwszej połowie, czy nie zdało. Co sądzicie o tych dziwnych zmianach Rubena Amorima w drugiej połowie? Mówię, koniec końców, przecież to się obroniło, ale wyglądało to bardzo dziwnie. No to co, trzymajcie się, na razie, hej!